Witajcie na kanale AV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się 5 rzeczami, które mogą być ważniejsze niż przebieg w używanym elektryku, także oglądajcie. Gdy Twój samochód elektryczny ulega awarii, zaczyna się wyścig z czasem. Zaczynasz nerwowo wyszukiwać w internecie, zaczynasz szukać na forach internetowych, zaczynasz szukać na Facebooku. Pojawiają się anonimowe odpowiedzi i anonimowe warsztaty, co do których nie masz pewności, że wykonają usługę poprawnie. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Na szczęście dość szukania po omacku. Czas na rewolucję w serwisowaniu samochodów elektrycznych. Znajdź właściwy warsztat, sprawdź co naprawdę potrafi, skontaktuj się z nim, uruchom nawigację i jedź. EV Repair Finder. Skończ z chaosem, postaw na bezpieczeństwo. Na samym wstępie oczywiście jak zawsze muszę się trochę wytłumaczyć, szczególnie tym użytkownikom już doświadczonym i naszym subskrybentom, którzy towarzyszą nam już od paru lat. Ja wiem, że te materiały się powtarzają, ale postarajcie się zrozumieć, że rynek elektromobilności w Polsce, jak i w całej Europie rozwija się bardzo dynamicznie i po zapytaniach, które do nas trafiają, widzimy gigantyczną ilość nowych użytkowników, którzy nie mają niemalże bladego pojęcia na temat tego, czym to się je. Mam tu na myśli w szczególności tych ludzi, którzy poszukują dla siebie samochodu elektrycznego, dlatego jeszcze raz przepraszam użytkowników doświadczonych, którzy są z nami i z elektromobilnością już od długich lat. Takie materiały też muszę wrzucać, bo niestety nie jestem w stanie nakłonić naszych nowych kolegów do tego, żeby cofnęli się na przykład o 5 lat poszukać materiału, który już wtedy nakręcałem. To co? Jedziemy z tematem i zaczynamy o tych 5 rzeczach, które ja uważam, że mogą być ważniejsze w samochodzie elektrycznym niż jego rzeczywisty przebieg. Pierwsza i chyba tak naprawdę najistotniejsza rzecz, która wywołuje znowu najwięcej emocji wśród użytkowników i tych, którzy poszukują samochodu elektrycznego, to jest stan baterii. Rzeczywisty stan baterii. Więc tak europejski regulator, jak i nasi później lokalni legislatorzy muszą to zharmonizować, planują dla nas coś, co prawdopodobnie ten dylemat nam rozwiąże, tak jak rozwiązało chociażby w zakresie obsługi klimatyzacji, tak żeby udokumentować, co się dzieje na przykład z gazami cieplarnianymi, które wtłaczamy i wyciągamy z klimatyzacji, czy one nie uchodzą gdzieś do atmosfery, gdzie je kupujemy, z jakich źródeł i tak dalej. I to jest pod dosyć ścisłą kontrolą i podobne zjawisko ma wystąpić w kontekście baterii w samochodach elektrycznych, co dodatkowo prawdopodobnie będzie też dawało nam w miarę jasne informacje o tym, jak ta bateria była używana i prawdopodobnie też powstaną narzędzia podobne jak CEPIK na przykład w tej chwili, dzięki którym będziemy w stanie ten stan rzeczy sobie jakoś tam sprawdzić. Natomiast na tą chwilę takich regulacji nie ma. No i tutaj jest pełne portfolio różnego rodzaju rozwiązań, które pozwalają nam sprawdzić stan baterii w różnych samochodach. Udało nam się testować parę rozwiązań uniwersalnych, natomiast rozwiązania uniwersalne niestety nie za dobrze sprawdzają się w szczegółowych aplikacjach. Czyli one dają nam jakiś tam ogólny zarys, aczkolwiek nie zawsze prawidłowy i tutaj muszę to jasno podkreślić. Nie będę wymieniał nazwy, ale żadne z uniwersalnych rozwiązań, jakie teraz są dostępne, nie zapewnia w poszczególnej marce tak dokładnej wiedzy, jak na przykład oprogramowanie producenta, czy oprogramowanie, które ktoś w sposób dedykowany napisał do konkretnej marki pojazdu. No niestety wynika to też z różnic, jakie dani producenci mają w architekturze baterii, jej wewnętrznej komunikacji, BMS-ach i nie będę się wdawał w szczegóły, ale po prostu tych różnic jest dosyć sporo i ciężko jest te niuanse w takim ogólnym oprogramowaniu wyłapać. Więc na tą chwilę zalecałbym każdorazowo taki samochód sprawdzać w warsztacie, który ma specjalizację i umie sprawdzać baterię w konkretnej marce samochodów elektrycznych. I tu znowu tutaj nie chcę teraz promować EV Repair. My mamy oczywiście bardzo szerokie spektrum takich możliwości i niektóre nasze warsztaty specjalizują się mocniej na przykład w marce BMW, tak jak chociażby nasi koledzy z Poznania, których pozdrawiam. Inni w Volkswagenie, tak jakby chociażby Rybnik, a inni tak jak my, szczególnie w Tesli. Dodatkowo mamy własne oprogramowanie, które akurat właśnie zajmuje się badaniem baterii i na bazie tego oprogramowania jesteśmy w stanie wyciągnąć dla Was bardzo dużo interesujących i ważnych dla Was danych. Więc stan baterii w ten sposób stestowany daje Wam pewną świadomość na temat tego, w jakim stanie znajduje się ta bateria na dziś, czy nie występuje żaden ponadnormatywny imbalans pomiędzy modułami czy celami i czy bateria ma taką, a nie inną degradację. Tak, procent degradacji, czyli na przykład nie wiem, czy na przykład mamy dostępne jeszcze 85% oryginalnej pojemności tej baterii, czy na przykład już tylko 74%. Moja ogólna rekomendacja dotycząca stanu baterii jest taka, ja to już wygłaszałem na wielu materiałach, że wszystko co ma powyżej 20% degradacji to już nie jest
jest szczególnie dobry wybór i to będzie też widoczna różnica pomiędzy takim samochodem a samochodem młodszym lub samochodem, który po prostu ma mniejszą degradację baterii. Więc ja osobiście, gdybym szukał samochodu dla siebie, unikałbym samochodu z degradacją baterii powyżej 80%, co oczywiście takiego samochodu nie wyklucza z ruchu i przypominam, że na przykład Mitsubishi i-MiEV z naszego projektu Phoenix ma w tej chwili poziom degradacji baterii taki, że jej użyteczna pojemność dla nas to jest 70%, a wciąż tego samochodu używamy, jeździ nim mój syn Mikołaj i jest chyba zadowolony, ale to trzeba jego zapytać. Oczywiście bateria też ma inne wskaźniki, których nie jesteśmy w stanie poznać, czyli mogą występować różnice pojemnościowe pomiędzy modułami, mogło być tak, że ktoś tą baterię naprawiał i między innymi właśnie po to jest paszport bateryjny, żebyśmy my mogli sprawdzić historię tej baterii, bo bateria naprawiana, uwierzcie mi, w szczególności w tych nowszych bateriach strukturalnych, z dużymi modułami o dużych pojemnościach i dużych napięciach, ona jest tylko teoretycznie naprawialna. W praktyce okazuje się, i do nas takie przypadki trafiają, że te baterie, które inni naprawiają, one i tak zaraz się psują. Więc można przyjąć, że w zasadzie te baterie są nienaprawialne, a ich naprawialność jest czysto teoretyczna. Jedynie mając do dyspozycji jakby to się industrial grade, tak, czyli takiej przemysłowej jakości urządzenia i możliwości, jesteście w stanie, tak jak na przykład Tesla to robi, te baterie w jakiś sposób przywracać do życia, natomiast na pewno z Dzisiek z Henkiem przy użyciu jakiegoś tam zasilacza nie powinni tego robić i zdecydowanie odradzam korzystanie z tego typu usług. My takich usług nie wykonujemy, zaprzestaliśmy w ogóle naprawiania na przykład baterii do Tesla Model 3Y, bo nie dosyć, że to się kończyło waszym niezadowoleniem, to jeszcze nie kończącymi się tematami gwarancyjnymi, a my zawsze staramy się z gwarancji wywiązać. Więc oczywiście moja rekomendacja dotycząca samochodu elektrycznego byłaby taka, że należy sprawdzać baterię, należy sprawdzać maksymalnie jak to jest możliwe jej stan. Pamiętajcie, chciałem tylko jeszcze raz przypomnieć o ograniczeniach i tutaj znowu dokonam porównania, które nie wszystkim może się podobać, ale myślę, że ono w pewnym sensie, to porównanie w pewnym sensie odda wam też sens tego badania bateryjnego. Oczywiście znowu ja tutaj i wiele takich opinii też słyszałem, że to badanie ono nie podaje wszystkich danych. No nie podaje, bo nie jest w stanie. Nikt nie będzie też rozbierał baterii, ani jej wyciągał po to, żeby sprawdzić ją bardziej szczegółowo. To badanie ma po prostu dać wam najlepszą możliwą wiedzę na temat tego, w jakim stanie ta bateria się znajduje na dzień dzisiejszy. I w jak najkrótszym czasie oczywiście. I teraz ja bym przyrównał badanie baterii w ten sposób, jaki dokonuje większość firm, między innymi nasza, czyli badanie właśnie napięć na poszczególnych modułach, na ogniwach, badanie degradacji, do badania ciśnienia oleju i kompresji w silniku spalinowym. Te dane, one dają wam pewną informację na temat tego, że ten silnik znajduje się w dobrym stanie, ale oczywiście nie jest w stanie was poinformować w 100% na temat tego, czy jakiś komponent nie jest pęknięty, czy na przykład jakaś panewka się już nie zaciera i tak dalej, i tak dalej. Także jest dużo, albo na przykład nie jest dolany motodoktor. No, to już są sytuacje oczywiście, których w tej chwili nie występują zazwyczaj, ale chodziło tylko o takie porównanie. Więc ta wiedza da wam jakąś tam część tego spokoju, który powinniście mieć w zakresie bateryjnym. Oczywiście znowu przypominam, że zdarzają się sytuacje, gdzie pewnych rzeczy nie da się przewidzieć i bateria po prostu na przykład po miesiącu pada, bo miała wyciek elektrolitu i tyle. I to się tak kończy i tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Musielibyśmy naprawdę dużo zrobić dodatkowych operacji, żeby wykryć tego typu zaczynający się problem. Przechodzimy do punktu następnego. Dosyć ważnym czynnikiem wydaje się historia użytkowania i historia ładowania. Przede wszystkim w wielu samochodach, tak jak m.in. w Tesli, my jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy samochód był ładowany głównie AC, DC, jaki był miks pomiędzy typami ładowania i tak dalej. Możemy to wyciągnąć z komputera, więc nie musimy zawsze wierzyć temu, kto nam sprzedaje. W wielu innych przypadkach jest dokładnie tak samo, czyli samochód zapisuje takie dane i możemy je wyciągnąć, natomiast pewnie kupując samochód zazwyczaj nie będziecie mieli tej możliwości, żeby dokonać takiej analizy przez komputer, czy ewentualnie sprzedający nie dopuści do czegoś, albo po prostu nie będziecie w stanie, nie będziecie mieli kogoś, kto będzie w stanie to wykonać, no i wtedy musicie mu zawierzyć. No to wiedzcie, że oczywiście najzdrowszym dla samochodu, dla baterii w waszym samochodzie jest ładowanie niskim prądem. Każdy teraz powie, że najlepsze będzie ładowanie DC z mocą tam na przykład 10 kW, owszem, ale wiadomo, że ładowanie DC zazwyczaj odbywa się z dużo większą prędkością. Więc musimy przyjąć, że ładowanie DC w tym wypadku będzie bardziej szkodliwe, a bezpieczniejsze dla waszego samochodu będzie ładowanie AC.
Jest tutaj jeden taki mały disclaimer, czyli tutaj pewna rzecz jest niekoniecznie korzystna dla waszego samochodu, bo oczywiście nadmierne używanie ładowarki pokładowej też jej nie służy. Jego naprawialność jest bardzo dyskusyjna. No bo jeżeli na przykład, nie wiem, uklęknie nam jedna faza w ładowarce pokładowej Tesli, to pytanie, czy powinniśmy to naprawiać? Czy w ogóle powinniśmy w to ingerować i ponosić odpowiedzialność za ewentualne później ryzyko na przykład pożarowe? Więc w zasadzie w większości wypadków zakładałbym, że to urządzenie musimy wymienić na nowe, fabryczne lub naprawiane przez kogoś innego, kto potrafi się pod tym podpisać i powiedzieć, że zrobił to zgodnie z procedurami i że to będzie działać i on daje na to gwarancję. Więc zawsze będzie to raczej jakiś tam dosyć wydatny koszt. Dlatego też tylko na ten element chciałem zwrócić uwagę, aczkolwiek z drugiej strony historia nasza serwisowa nie wskazuje na to, że na przykład w Teslach te ładowarki w jakiś ponadnormatywny sposób się psuły, aczkolwiek zdarza się, że się psują i szczególnie dotyczy to starszych Tesla Model S i X. Przechodząc do sedna, jeżeli ktoś ma większą część ładowań AC na takim niższym prądzie, najlepiej jednofazowym, to tak naprawdę ostateczny stan baterii będzie po prostu dużo lepszy, czyli zdecydowanie lepiej jest baterię ładować powoli, niskim prądem, nie przeładowywać, nie przegrzewać. I tutaj jako przykład mogę podać swoją Tesla Model X, której już nie mam, a która miała jedną bardzo dobrą rzecz, czyli baterię. W 6 latach ten samochód miał stan baterii na poziomie 94, ponad 94%, właśnie dlatego, że ten samochód był głównie ładowany AC. I to taka jest główna rekomendacja. Oprócz tego sposób użytkowania. Sposób użytkowania można rozumieć na różne sposoby. Raczej chodzi o to, że ten samochód po prostu jest użytkowany intensywnie. Samochody elektryczne używane intensywnie, po prostu intensywnie też się psują. I jeżeli nie są dobrze serwisowane, to na pewno będziecie mieli z nimi problem. Chociażby z zawieszeniami czy z hamulcami. Oczywiście ja do tego później tematu też przejdę, ale chodzi o to, że prawdopodobieństwo wystąpienia tego, czyli gdybyście dokonywali takiej preselekcji, no to samochody, które jeździły wcześniej na taksówkach, samochody, które jeździły wcześniej na Uberze, czy były na przykład, nie wiem, w leasingu, które no po prostu widać, że były użytkowane w sposób taki, nazwijmy to, służbowy, czy zarobkowy, to te samochody raczej mają większe ryzyko tego, że będą miały jakieś awarie i będą ogólnie też bardziej zużyte we wnętrzu. Także starałbym się takie oferty traktować jako oferty cenowe, czyli gdybyście szukali czegoś, co jest dużo tańsze i no, jeździłoby, ale wymagałoby inwestycji, a jeżeli szukalibyście czegoś o dobrej jakości, czyli czegoś, co jest mniej zużyte, to raczej takich ofert bym unikał. No i tutaj od razu przechodzimy do punktu trzeciego, czyli ogólny stan techniczny. Ja już nie będę wracał do tematu tego, gdzie samochody elektryczne mają swoje problemy. Znowu myślę, że odeślę Was tutaj do wszystkich tych materiałów wcześniejszych związanych właśnie z tym, jak się psują zawieszenia, hamulce i wszystkie inne systemy samochodu elektrycznego, jakie ulegają degradacji po jakim czasie. Znowu link będzie na dole. Chciałem tylko przypomnieć, że takie rzeczy po prostu trzeba sprawdzić. I znowu troszeczkę się przyreklamuję, czyli pamiętajcie o EV Repair, pamiętajcie o sieci warsztatów, która stara się trzymać jednolite standardy i jest w stanie Wam ten samochód przed zakupem sprawdzić. Czyli jeżeli nie jesteście w stanie sprawdzić sami, a macie wątpliwości co do uczciwości sprzedającego, a raczej trzeba zawsze przyjąć, przynajmniej jakby w naszej szerokości geograficznej, że prawdomówność sprzedającego raczej trzeba zakwestionować, to sugeruję Wam, żebyście udali się do kogoś, kto jest w stanie sprawdzić Wam ten samochód. Oczywiście najlepiej EV Repair, ale są też inne firmy, inne warsztaty, czy na przykład takie firmy, które są wyspecjalizowane w sprawdzaniu samochodów przed zakupem, które też prawdopodobnie dostarczą Wam wiarygodnych danych. Także sprawdzajcie stan techniczny pojazdu, bo w samochodzie elektrycznym, i tutaj też znowu odsyłam Was nawet na kanał Daniela, gdzie ostatnio robiliśmy taką serię z Teslą Model S, z darmowym ładowaniem, zobaczycie, jak duże koszty potrafią Wam się objawić po zakupie samochodu, mimo iż zewnętrznie będzie on się wydawał Wam bardzo atrakcyjny. I tutaj znowu przechodzę do punktu czwartego, czyli historia wypadkowa i jak samochód był naprawiany. Oczywiście wypadkowość samochodu absolutnie go nie dyskwalifikuje. Powoduje to też, że bardzo często samochód jest atrakcyjniejszy cenowo, bo mamy świadomość tego, że był naprawiany. Jeżeli właściciel jest uczciwy, to on wie, że musi z tej ceny delikatnie zejść, no bo ta świadomość, że jeździmy samochodem naprawianym, zawsze powoduje jakieś tam obniżenie takiej relatywnej wartości. Żeby można było samochodem bezpiecznie się poruszać po drogach, on musi być naprawiony zgodnie ze sztuką. Naprawdę należy zwrócić uwagę na to, jak ten samochód wygląda, czy trzyma geometrię, tak? Czy wszystkie zewnętrzne elementy samochodu trzymają geometrię, czy ze sobą się w miarę spinają. Ja oczywiście rozumiem, że Tesla samochodem oryginalnie też nie jest jakimś super poskładanym, ale
Tutaj znowu odeślę Was tak naprawdę do naszego, może nie tyle co materiału, ale takiej przeszłości, gdzie ja sam naprawiałem Tesla Model S i omyłkowo źle złożyłem błotnik z tyłu i była taka szpara, no może nie taka, ale taka dosyć duża szpara była w tylnej klapie i to firmy, które nieumiejętnie składają te samochody i zapomną coś zrobić, tak jak ja wtedy zapomniałem, po prostu pasowałem bez uszczelki, a później jak założyłem uszczelkę, no to wiadomo co się wydarzyło. Oczywiście wszystko działało, było szczelne, ale wyglądało tak jak wyglądało i było widać tą różnicę. Ja mam nadzieję, że Wiktoria Wam to gdzieś na zdjęciach pokaże. I takie rzeczy bardzo szybko wyłapiecie, tak? Czyli jak to było naprawiane. Dobrze jest wziąć kogoś ze sobą na oglądanie tego samochodu albo znowu przyjechać do EV Repair i sprawdzić powłoki lakiernicze i ogólną strukturę samochodu, żeby mniej więcej wiedzieć, czy samochód był naprawiany to raz, a dwa, czy został naprawiony poprawnie. Zazwyczaj gwarancję poprawnej naprawy daje Wam oczywiście naprawa w oryginalnym body shopie Tesli. Dodatkowo, jeżeli samochód jest powypadkowy, to znowu odsyłam Was do materiału poprzedniego Tesla Model Y, gdzie mówiłem o ewentualnej utracie gwarancji, na przykład u takiego producenta jak Tesla. Jeżeli samochód jest powypadkowy i miał wystrzelony bezpiecznik pirotechniczny, to w momencie, kiedy przyjedziecie do serwisu Tesli, a będzie Wam się wydawało, że samochód macie na gwarancji, to Tesla Wam powie, że nie, on już nie jest na gwarancji. Także bardzo mocno zwracajcie uwagę na to i sprawdzajcie te samochody od strony też właśnie historii powypadkowej i gdzie były robione naprawy. W Tesli to wygląda tak, że jeżeli samochód uległ wypadkowi, samochód, który jest na gwarancji, doszło do wystrzelenia pirotechniki, to tak naprawdę tylko oryginalny body shop Tesla może ten samochód naprawić i przywrócić go do systemu gwarancyjnego. W każdym innym wypadku Wy tą gwarancję tracicie i większość producentów ma podobnego typu obostrzenia w zakresie jakby nieautoryzowanych napraw strukturalno-bracharskich i też bardzo mocno Was uczulam na to, bo takie przypadki do nas też trafiały. Naprawy strukturalne muszą być zawsze wykonane z pełną odpowiedzialnością i zgodnie z procedurą producenta. Naprawy strukturalne decydują o Waszym życiu i o Waszym zdrowiu, także naprawdę bardzo mocno zwracajcie uwagę na tą historię powypadkową i też właśnie dlatego rozpoczęliśmy naszą inicjatywę współpracę z warsztatami blacharsko-lakierniczymi. Na tą chwilę posiadamy dwa, jeden w Poznaniu i jeden w Żninie. No i piąta rzecz, którą teraz jak myślę, to powinienem dać chyba bardziej na początek, czyli pochodzenie auta, bo to jest coś, co w zasadzie bardzo często jesteście w stanie zweryfikować przed zakupem i to może już Was nakierować na dalsze kroki związane z tym pojazdem. Przede wszystkim pochodzenie z innego kontynentu, w tym wypadku najczęściej w samochodach elektrycznych mówimy o Stanach Zjednoczonych, chociaż już dosyć sporo samochodów używanych przyjeżdża do nas z Chin, ale to są samochody używane w sposób specyficzny. Tutaj chodzi raczej o ominięcie przepisów związanych z cłami niż o to, żeby sprowadzać samochody tańsze powypadkowe. Jeżeli chodzi o samochody ze Stanów Zjednoczonych, to też miejcie świadomość, że 99 lub 98% przypadków są to samochody, które miały poważne kolizje lub jakieś poważne usterki, które dyskwalifikowały je w kontekście napraw, tak? Czyli naprawa była mniej opłacalna niż zezłomowanie tego samochodu. Te samochody niosą ze sobą salvage title i musicie to bardzo mocno wziąć pod uwagę i zdecydowanie wyszukać, jak ten samochód był uszkodzony, jeżeli w ogóle chcielibyście się decydować na jego zakup. Natomiast w przypadku samochodu elektrycznego też Was mocno uczulam, że samochody elektryczne w większości wypadków, w tej chwili one wszystkie to są już samochody z głównym komputerem, który ma bardzo dużą odpowiedzialność w zakresie zarządzania samochodem i jego konwersja na warunki europejskie nie zawsze jest pełnoprawna. Co oznacza, że poruszacie się samochodem, który albo ma duże ograniczenia w zakresie funkcjonowania na rynku europejskim i to między innymi też dotyczy wielu chińskich pojazdów, które są teraz sprowadzane, albo ten samochód po prostu nosi stygmę w kontekście komunikacji z lokalnym przedstawicielem producenta pojazdu. Tutaj mam na myśli w szczególności Teslę, która w momencie, kiedy ma nadwyżkę pracy u siebie, no to pierwsze od czego zaczyna, to po prostu ucina komunikację z samochodami i z właścicielami samochodów, które są o rodowodzie amerykańskim i ja się im w zupełności nie dziwię, no bo ich najważniejszym zadaniem jest obsługa lokalnego klienta, który kupuje samochód na lokalnym rynku. No i kolejna rzecz w tym zakresie wyboru, czy kupujemy samochód pochodzący z Polski, czy na przykład z innego kraju europejskiego, czy z Unii Europejskiej, czy spoza, to już jest kolejny temat. Abstrahując od rzeczy prawno-celnych, podatkowych, co do których tutaj nie będę się odnosił, bo to nie jest moja jakby specjalizacja. Ja mam taką swoją segmentację rynków, co do których jakby ja mam swoje odniesienie w stosunku do tego, w jakiej jakości samochody do nas trafiają. I powiem tak, bardzo atrakcyjne cenowo są rynki skandynawskie, szczególnie tu mam na myśli Norwegię, która jest poza Unią Europejską.
Natomiast zwracam Wam mocno uwagę, że samochody powyżej 2-3 lat z tamtego rynku są bardzo mocno zniszczone. Ja już wielokrotnie tłumaczyłem dlaczego, także zapraszam na tamte inne materiały. Natomiast w ogólnym rozrachunku powiedziałbym, że unikałbym starszych samochodów z rynku norweskiego, no chyba że ten jakby premium cenowe związane z pochodzeniem samochodu z Norwegii będzie bardzo duże i będzie wynosiło między 10 a 20 tysięcy, wtedy może warto zaryzykować. Te rynki, z których samochody uważam, że przyjeżdżają do nas w najlepszym stanie, to są Niemcy i Holandia. To są takie dwa rynki, gdzie uważam, że naprawdę warto te samochody kupować. Całkiem niezłymi rynkami jest Dania, mimo że to jest część Skandynawii, to jest taki powiedzmy nasza kontynentalna tutaj część. I tam te samochody stamtąd też są całkiem ok. Przy okazji chciałem też napomknąć, że niebawem będziemy mieli warsztat też w Holandii. Mamy już warsztat w Niemczech, także gdybyście potrzebowali lokalnego sprawdzenia, myślę, że jesteśmy w stanie też dla Was to tam zorganizować. Rynek, który ostatnio bardzo mocno, z którego bardzo dużo samochodów do nas ostatnio przyjeżdża, to jest rynek francuski. Bardzo dużo ludzi kupuje tam samochody z wyprzedaży takich właśnie ubezpieczeniowych, powypadkowych i nie ukrywam, że czasami z tego rynku trafiają się perełki, aczkolwiek Francuzi i w ogóle te rynki jakby dalej od Francji, czyli na przykład Hiszpania czy Włosi, oni mają troszeczkę inny styl dbania o samochody, albo raczej nie dbania, także musicie się liczyć z tym, że te samochody będą miały otarcia, przetarcia, zniszczenia w środku i ludzie tam naprawdę w ogóle nie zwracają na to uwagi. Jest to inny troszeczkę styl niż w Niemczech, gdzie tam naprawdę panuje Ordnung, jeżeli chodzi o dbanie o samochód, o to, żeby on był zawsze w dobrym stanie technicznym i tak dalej, ludzie mają to we krwi, no to na tamtych rynkach wygląda to trochę inaczej, aczkolwiek co do młodych samochodów, powiem Wam, że widziałem bardzo dużo bardzo ciekawych okazji, jeżeli chodzi o na przykład rynek właśnie francuski. Więc w zasadzie to byłoby chyba wszystko odnośnie tego punktu 5. Znowu, jeżeli o czymś zapomniałem, jeżeli chcecie coś dodać, to ja zawsze bardzo doceniam Wasze komentarze. Przy okazji też dziękuję Wam za oglądanie. Serdecznie zapraszam oczywiście do subskrybowania naszego kanału, bo Wasze subskrypcje, przypominam, to jest to, co pozwala mi jeszcze ciężej pracować, a i delikatnie przypomnę o aplikacji EV Repair Finder, gdzie możecie znaleźć wszystkie nasze warsztaty. Trzymajcie się, cześć!